Dostajesz bardzo nieprzyjemnego maila, albo masz ze sobą właśnie bardzo trudną rozmowę, w której ktoś gdzieś w jakiś sposób, nie wiem, wbił ci nóż w plecy, albo przynajmniej jakąś szpileczkę wsadził, nie? I co? I to jest trudne. Czujesz w sobie, że albo robi ci się zimno, albo gorąco, kurczy ci się żołądek, boli ci głowa, czujesz jakieś roztrzęsienie, coś się w tobie zagotowało. I to jest trudne samo w sobie. I to jest tak zwany pierwszy cios, który dostajesz. To się zdarza, każdy z nas to zna. Natomiast niestety ta historia się na tym nie kończy, ten trud na tym się nie kończy, bo bardzo często tuż za tym pierwszym ciosem przychodzi drugi, ale on już przychodzi od wewnątrz. I bardzo często nie jest to właśnie samokrytyka jako taka bardzo otwarta, ale jest ona ukryta w pytaniu: dlaczego ja się tak tym przejmuję? Czemu ja nie mogę do tego podejść normalnie? Dlaczego ja tak mam, a powinnam się tym w ogóle nie przejąć? Powinno mnie to w ogóle nie wzruszyć. No i mamy to. No i mamy cios numer 2. I powiem ci szczerze, osobiście uważam, że w lwiej części ten drugi cios jest trudniejszy do zniesienia niż to, co jest pierwsza, niż to, co przychodzi po prostu gdzieś z zewnątrz. Dlatego, że potknąć się, coś gdzieś w jakiś sposób sprawić, żeby nie wyszło, albo po prostu dostać jakiś cios od życia czy innych ludzi, to jest norma. Po prostu każdy to zna. Wiemy dobrze, jak to jest, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Co więcej, my dysponujemy odpornością i wiemy, że sobie z tym poradzimy. Natomiast o wiele trudniej jest sobie poradzić z wewnętrzną atmosferą, która wymaga od ciebie tego, żebyś był lub była kuloodporna. Bo to jest troszeczkę tak, jakby ktoś ciebie uderzył w nogę albo, nie wiem, w ramię, a ty masz sobie zarzucać, że ci to boli. Czyli zamiast się przyznać: ała, to boli, to mówisz sobie: nie powinno mnie to boleć. Ten cios powinien w ogóle na mnie nie zrobić żadnego wrażenia. I to jest tak naprawdę ta atmosfera wewnątrz, która się buduje poprzez te powinności, albo ja muszę się od razu pozbierać. Ja muszę iść do przodu i w ogóle na mnie to nie może zrobić wrażenia. To jest to. Ten drugi cios jest tak naprawdę bardzo trudny do zniesienia, bo on przychodzi często. To jest ta stała atmosfera wewnątrz, ale dobra wiadomość jest taka, że na te ciosy z zewnątrz, na nie mamy ograniczony wpływ. Natomiast na to, co się dzieje od wewnątrz i jak my sami ze sobą reagujemy, to mamy większy o wiele wpływ. A więc dzisiejszym filmem mówimy: stop z tym samobiczowaniem. Mówimy sobie: jeżeli ktoś mnie uderzy, to mnie może zaboleć. A my wtedy co robimy i co jest najbardziej rozsądnym wyjściem, to jest: skoro mnie boli, to poszukam jakiegoś plasterka. Skoro mnie zabolało, to poszukam sposobu, żeby sobą się zaopiekować właśnie dlatego, że tak mocno boli. I dzisiaj opowiem ci w 3 punktach, jak to zrobić. Punkt numer 1. Uznaj ranę, zamiast udawać i wmawiać sobie, że nie boli. No więc od razu przechodzimy do tego, co można zrobić, nie? Coś cię zabolało i odkładamy na bok to wszystkie: powinno mnie nie boleć i muszę się od razu super wziąć w garść, tylko robimy pauzę. I w ogóle na tym kanale, jeżeli jesteś tutaj częściej niż tylko dziś, to dobrze wiesz, jak bardzo reklamuję słowo pauza, jakim to jest często zbawiennym narzędziem. No więc tutaj także robimy pauzę. Kładziemy sobie rękę na sercu, albo tam, gdzie boli, tam, gdzie czujesz jakiś skurcz żołądka, albo bardzo duży ból. Kładziemy tę rękę i mówimy 2 rzeczy. Po pierwsze, nazywamy to, co się dzieje. Czyli łapiemy ze sobą kontakt. Nie mówimy: mi nie wolno tak czuć, tylko to, co czuję, to jest wstyd, to jest strach, to jest złość. I druga rzecz, czyli walidacja, czyli uznanie prawa do tego, że ty możesz to odczuwać i że to jest ważne i że tak jak jest okej, jest w porządku. Nie trzeba się ze sobą szarpać.
Czyli możesz powiedzieć, mam prawo to czuć. Ja mogę się tak czuć, ja mogę się zezłościć. Ja mogę się bać. Ja mogę się zawstydzić. Czyli weźmy to na przykładzie, nie wiem, mamy jakąś Kasię, która pracuje w zespole, ona wychodzi z jakimś pomysłem, załóżmy, tak, na jakieś rozwiązanie problemu. Na co szef czy szefowa reaguje krytyką. Ostrą krytyką, która po prostu jest wręcz nieadekwatna. I co wtedy się dzieje? No oczywiście Kasia ma prawo poczuć wiele emocji i o wiele lepszym wyjściem niż to, że ma siebie za to krytykować, jest po tym spotkaniu pójść do łazienki i powiedzieć sobie, okej, robię stop. Czuję wstyd. Na przykład, czuję wstyd. Bardzo mnie to wszystko zawstydziło. Chciałabym się zapaść pod ziemię. Mogę się tak czuć. Moja reakcja jest adekwatna. Ona jest adekwatna do tej sytuacji. Mam prawo czuć to, co czuję. I to jest absolutnie pierwszy krok. Jak widzisz, jest to zupełnie odwrotny kierunek do tego, żeby sobie postawić szlaban na to, żeby w ogóle być człowiekiem. Mamy trudną sytuację, nie dziwmy się, że potem przychodzi fala wręcz trudnych emocji. Nie dziwmy się temu, nie stawiajmy szlabanów, a za to uznajmy, że one są. I tu się nie zatrzymujemy, bo oczywiście idziemy dalej. Punkt numer 2. Uwolnij napięcie z ciała, zamiast pozwolić mu zastygnąć. Taka przykra sytuacja aktywuje w twoim ciele tryb walki lub ucieczki. I to jest absolutnie naturalne. Więc coś się w tobie napina, gdzieś w jakiś sposób twoje ciało staje na baczność i jest w pełnej gotowości do tego, żeby coś robić, gdzieś coś właśnie albo uciekać, albo walczyć. W jakiś sposób zareagować. I oczywiście nasza bieda polega na tym aktualnie, że bardzo często nie mamy takiej sposobności, nie ma takiego czasu i przestrzeni na to, żeby walczyć albo uciekać. Czyli ta Kasia ani nie będzie walczyć z tym szefem, ani nie będzie uciekać od niego, bo jedno i drugie też nie jest pomocne. Oczywiście w długodystansowej perspektywie na przykład dla niej osobiście to nie będzie pomocne, to nie będzie z korzyścią, to będzie z jakąś stratą. Więc świadomie z tego rezygnuje, ale po tym jak dochodzi do tego Kasia, że czuje coś i daje sobie na to pozwolenie, dobrze jest nie pozwolić tej energii, która już się w niej zebrała, żeby tak zastygła, nie? Na tym nam zależy, żeby to w jakiś sposób rozluźnić i odpuścić. A jak to zrobić? No na wiele różnych sposobów i na tym kanale już opowiadałam o tym bardzo często. Od najprostszego wytrzęsienia z siebie tej energii, po wybieganie, wyspacerowanie, wytańczenie, wyśpiewanie, wykrzyczenie, wypisz, wymaluj, wygadaj, wypłacz. Generalnie zauważ, że te wszystkie aktywności mają jeden wspólny mianownik. One właśnie nie są na zastygnięciu. Tego nie robisz na zastygnięciu. Nawet jeżeli sobie rysujesz coś, to uwalniasz albo piszesz, uwalniasz przez ten ołówek, przez ten ruch ręki i przez to, że opowiadasz swoją historię, uwalniasz tą energię. Czasami nawet, nie wiem czy tak masz, ja na pewno tak mam, kiedy piszę coś, bo regularnie piszę, bo tutaj o to, o czym opowiadam, to nie jest tylko w teorii, ja to naprawdę praktykuję, to czuję, jak mi napięcie po prostu ze mnie schodzi, gdzieś z barków, gdzieś z całego organizmu i to jest właśnie to. I tego właśnie chcemy. Żeby ta energia nie była taka, a ty przechodzisz do dalszych zadań, nie? Napięłaś się i okej, to trzymamy i potem się zajmujemy, nie wiem, dziećmi, partnerem, zakupami i tak dalej. W ten sposób żyjemy. No nie. Czyli po tym nazwaniu i walidacji chcemy zająć się ciałem. No bo te wszystkie emocje są w ciele, one nie są gdzieś w eterze, więc wszystko, co gdzieś w jakiś sposób porusza ciebie do przodu, czyli czy to będzie pisanie, czy to będzie wybieganie się, wypływanie, czy wykrzyczenie się. Gardło tutaj też jest fajną formą ekspresji. Ale coś trzeba zrobić. A więc wracając do naszego przykładu z Kasią, która właśnie jest w łazience, doszła do tego, że okej, ja mogę to czuć,
No i wtedy właśnie bardzo ważne, żeby ona na tym czymś nie szła do swoich kolejnych zadań, tylko na przykład wyszła z budynku i zrobiła sobie 5 minut spaceru. Albo żeby sobie kupiła czy zaparzyła herbatę, kawę i żeby te 3 minutki na tą kawę były faktycznie świadome, spędzone na przykład na oddechu, patrzeniu się gdzieś, najlepiej za okno, na jakiś widok, jeszcze jeżeli tam są drzewa, no to super. Albo na rozmowie z bliską osobą, czyli staramy się gdzieś sięgnąć po koregulację emocji, czyli gdzieś przy kimś, dlatego że się z kimś połączymy, nawiążemy kontakt, to ta sytuacja jest łatwiejsza do rozładowania. I nadal to nie jest wszystko. Przed nami jeszcze punkt numer 3. I punkt numer 3. Zastosuj plasterek zamiast rozdrapywać ranę. Po kroku numer 1 i 2 bardzo dobrze jest wylądować na pytaniu, które zadajemy sobie i szukamy odpowiedzi. Gdzieś nastawiamy nasze radary na to, co się pojawi od wewnątrz. A pytanie brzmi, jaka jest jedna pomocna rzecz, którą mogę teraz dla siebie zrobić? Przy czym to słowo teraz rozumiemy różnie. Czasami to teraz to jest bardzo bezpośrednio po sytuacji, po zdarzeniu, po niemiłym mailu, po hejterskim komentarzu gdzieś na mediach społecznościowych, albo wtedy, kiedy wrócę do domu, albo wtedy, kiedy wyjdę z jakiegoś budynku, bo coś się zadziało gdzieś na przykład w pracy, albo teraz oznacza dzisiaj wieczorem. Więc to niekoniecznie musi być super natychmiast. Super natychmiast to robimy to, co w punkcie 1 i 2. Natomiast dobrze jest nadal tą tendencję do wymuszania w sobie czegoś, czy powinnościowania siebie, zamienić, to co by było jedną pomocną rzeczą do zrobienia dzisiaj wieczorem, kiedy wrócę z pracy? Co mogę dla siebie zrobić? Jak mogę siebie ukoić, wesprzeć, okazać jakiś akt samowspółczucia, życzliwości do siebie? I tutaj oczywiście ile osób, tyle pomysłów. Czasami dla niektórych to będzie wyjście z domu i poprzebywanie wśród ludzi, a dla niektórych to będzie ciepły koc i kakao albo jakaś książka. I to wszystko jest okej, tak? To wszystko jest, każda odpowiedź jest prawidłowa, dlatego że jest dostosowana do ciebie. Ale cel jest jeden i ten sam. Te środki są bardzo różne, ale cel ten sam. Czyli zrobienie dla siebie jakiegoś pomocnego gestu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to było trudne, więc teraz sobie pomogę, a po drugie, w ten sposób odsuwamy na bok tendencje, które gdzieś już narosły w postaci powinna być kuloodporna, powinnam nic nie czuć, powinno mnie nie boleć, ja muszę się pozbierać itp. itd. No nie, właśnie to nieprawda, że to nie powinno ciebie zaboleć. No dlaczego nie powinno? No jesteś człowiekiem, więc powinno. A skoro już zabolało, no to wracamy do pytania, co by było dla mnie pomocne teraz? A więc tak naprawdę wysyłasz do siebie potężny komunikat, który brzmi: sytuacja była trudna, ten dzień był trudny i właśnie dlatego teraz chcę odzyskać nad nim kontrolę i zrobić dla siebie coś opiekuńczego, coś życzliwego. Gdyby takie myślenie o sobie było dla ciebie bardzo ciężkie, bo często tak jest, że w ogóle pomyśleć o sobie to jest wyzwanie, a te wszystkie inne szczegóły to już jest drobiazg, natomiast w ogóle samo pomyślenie o sobie jest trudne i gdyby tak było, to być może potrzebujesz rozmowy. Zapraszam na konsultację online 1 na 1, a także do newslettera, który wysyłam raz w tygodniu i tam jedyne co robimy, to uczymy się opieki i życzliwości wobec siebie i tego, jak dać sobie spokój, nie? Natomiast słowem zakończenia chcę ci przypomnieć, że nie musisz być i nie jesteś kuloodporny, a dojrzałość emocjonalna i odporność psychiczna nie polega na tym, że nic się nie czuje, że trudne sytuacje, czyli momenty, kiedy ktoś zadaje ci ranę, cię nie bolą, nie wzruszają i nie krwawisz nigdy, tylko polegają na tym, że widzisz tą ranę, zauważasz swój ból i mówisz: jak tutaj, gdzie jest plasterek?
jak się sobą zaopiekować. Dlaczego? Bo mnie zabolało. A dlaczego mnie zabolało? Bo jestem człowiekiem. Bo czuję, nie jestem robotem, komputerem, tylko jestem człowiekiem i to jest norma. To jest okej, to jest w porządku. Więc gdzie jest plasterek? Mam nadzieję, że tym filmem gdzieś ci zasugerowałam, gdzie ten plasterek może być. Jeżeli masz inne sposoby na zaopiekowanie się sobą, zwłaszcza po jakichś bardzo trudnych, toksycznych relacjach, kontaktach, interakcjach, to zostaw komentarz. Na tym wszyscy skorzystamy, ucząc się od siebie nawzajem. A każdy komentarz oczywiście jest wsparciem tego kanału, podobnie jak jakiekolwiek inne kliknięcia, subskrypcje i tego typu sprawy, czyli ruch na tej stronie, na tym kanale. Podobnie też bardzo dziękuję z góry wszystkim, którzy to robią oraz uczestniczą poprzez platformę Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki, bardzo doceniam wasz wkład. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.